Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda miejsce, gdzie historia splata się z dziką przyrodą, a zamki i pałace wyrastają wśród imponujących krajobrazów? Witajcie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, konkretnie w jej północnej części. Jest to unikalny region, gdzie czas zdaje się zatrzymywać. Dziś zabiorę Was na niezapomnianą dwudniową wycieczkę, którą można odbyć o każdej porze roku. Partnerem kanału jest Alpinus, więc jeśli chcecie uzupełnić braki w sprzęcie na wyprawy, to koniecznie zerknijcie na ich stronę. Link w opisie filmu, a teraz zaczynamy. Zamek w Bobolicach, jedno z tak zwanych orlich gniazd, to prawdziwy historyczny klejnot Polski. A dotarcie na miejsce o wschodzie słońca było magicznym doświadczeniem. Zamek w Bobolicach, zbudowany za panowania Kazimierza III Wielkiego, pełnił kluczową rolę w obronie Małopolski przed najazdami ze Śląska. Jego strategiczne położenie i imponująca architektura świadczą o znaczeniu, jakie miał w ówczesnych czasach. Otoczony pięknymi lasami, zamek wydaje się być miejscem, gdzie czas się zatrzymał. Zaś teren wokół zamku jest idealny na spacery. Niestety historia tego miejsca była burzliwa, a częste zmiany właścicieli wpłynęły negatywnie na stan murów. Pod koniec XVII wieku zamek był już tak zaniedbany, że Jan III Sobieski podczas wyprawy na Wiedeń wolał spać w namiocie niż w jego murach. Obecny stan zamku zawdzięczamy rekonstrukcji dokonanej przez senatora Lasyckiego. Mimo że wzbudza ona wiele emocji, to z pewnością warto odwiedzić to miejsce. Jednym z bardzo kojących momentów wycieczki był spacer po Grzędzie Mirowskiej z Bobolic do Mirowa, gdzie znajdował się kolejny cel mojej wycieczki. Zamek w Mirowie, sąsiadujący z Bobolicami, ma swoją własną, fascynującą historię. Początkowo był strażnicą podległą bobolickim włościom, później rozbudowany, stał się ważnym punktem obronnym w systemie orlich gniazd. Niestety zamek został poważnie uszkodzony przez Szwedów i nigdy nie został odbudowany. Zaś ruiny zamku niestety posłużyły okolicznym mieszkańcom jako materiał budowlany. Mimo zniszczeń zamek wciąż zachwyca i przypomina o bogatej historii regionu. Kolejnym punktem mojej wycieczki był Złoty Potok, nazywany prawdziwą perłą północnej części Jury. To przepięknie położona miejscowość, otoczona zachwycającymi lasami i licznymi stawami. Wśród jego atrakcji wyróżnia się zabytkowa Aleja Klonów. Posadzona w XIX wieku przez hrabiego Wincentego Krasińskiego, służyła jako główna droga z pałacu w Złotym Potoku do Częstochowy. Dziś ta malownicza aleja jest ulubionym miejscem spacerowiczów, rowerzystów i fotografów. Kolejnym punktem programu jest kompleks pałacowy wraz z parkiem. Piękne miejsce, zdecydowanie warte odwiedzenia. Złoty Potok był ważnym miejscem dla wielu znanych osób. Zygmunt Krasiński, wybitny polski poeta, spędził tu kilka miesięcy w połowie XIX wieku, zakochując się w okolicznej przyrodzie i nadając nazwy wielu ostańcom, źródłom i stawom. Słynny tenor Jan Kiepura również miał związki ze Złotym Potokiem. Moja wizyta w Złotym Potoku była bardzo udana. Polecam to miejsce każdemu. Warto zaznaczyć, że miejscowość dysponuje wieloma innymi atrakcjami, których nie umieściłem w filmie. Napiszcie w komentarzu, co Was urzekło w tym miejscu. Dalej postanowiłem udać się do Skałek Rzędkowickich. To prawdziwy raj dla miłośników przyrody i wspinaczki. Ta malownicza grupa skalna, mająca formę wału, jest jedną z największych i najpiękniejszych form krasowych w regionie. Skałki rzędkowickie mają także znaczenie archeologiczne. W okolicy Okiennika Rzędkowickiego odkryto grociki strzał scytyjskich, które datowane są na około 600 rok przed naszą erą. Co więcej, skały te są ulubionym miejscem wspinaczkowym, a unikalne nazwy formacji skalnych takie jak Turnia Szefa, Mnich czy Flaszka Polna Turniczka mogą wzbudzić ciekawość. Dla mnie Skałki Rzędkowickie są miejscem pełnym wspomnień. Nieraz zdarzyło mi się tu biegać, uczestnicząc w Jurajskim Festiwalu Biegowym, który gorąco polecam. Każda wizyta tutaj przynosi mi radość i inspirację, a widok tych imponujących skalnych formacji nigdy nie przestaje zachwycać, szczególnie jesienią. Kolejny dzień zacząłem od zamku Pilcza w Smoleniu. Ja sobie tutaj teraz krążę wokół tego zamku, żeby sobie znaleźć fajną miejscówkę do zrobienia tego wschodu. Tam już gdzieś tam widać wschód słońca się gdzieś tam klaruje. Zostało ze 20 minut. No dobra, no to cóż, to ja Was w każdym razie w tej chwili zapraszam na wschód słońca na zamku Pilcza w Smoleniu.
Zamek w Smoleniu, choć dziś zrujnowany, kryje w sobie bogatą historię sięgającą XIII wieku. Prawdopodobnie zbudowany został przez Ottona z Pilczy, był ważnym ogniwem w systemie obronnym szlaku Orlich Gniazd. Niestety, zamkowa warownia ucierpiała podczas potopu szwedzkiego, co było przyczyną jej upadku. Wzgórze zamkowe, obecnie rezerwat przyrody, jest porośnięte lasem z wieloma gatunkami roślin chronionych, co dodaje temu miejscu wyjątkowego uroku. Podczas mojej wizyty zamek cudownie prezentował się o każdej porze dnia. Jego malownicza sylwetka pięknie komponowała się z jesiennym światłem i leśnymi krajobrazami. Parking koło zamku ułatwia dostęp, ale to właśnie chwile spędzone na łonie przyrody, wśród ruin i leśnych szlaków są tym, co na długo pozostaje w pamięci. Następny punkt wycieczki stanowiły Góry Towarne. Położone w pobliżu wsi Kusięta są dwuszczytowym wzgórzem i dzielą się na Góry Towarne Duże i Góry Towarne Małe. Ich nazwa związana jest z dawnym wykorzystywaniem tutejszych jaskiń do ukrywania towarów przez karawany kupieckie podróżujące z Krakowa na północ. Skały te ukształtowane zostały przez lodowiec w czasie zlodowacenia Odry. Charakteryzują się wygładzonymi powierzchniami i stromymi ścianami, przez co są popularne wśród wspinaczy. Mimo że Góry Towarne nie są wysokie, to bardzo ładnie się prezentują. Ja bardzo lubię tu przyjeżdżać, szczególnie na zachody słońca. Widok zachodzącego słońca nad tymi malowniczymi wzgórzami jest niezapomniany i zawsze mnie zachwyca. Powiem wam, że jadąc już z powrotem po nagraniach, świetne skałki zobaczyłem. Ogólnie rzecz biorąc jest nawet element jakiejś infrastruktury, także można sobie tutaj przyparkować. No i elegancko, no. Skała rzędowa zaskakuje swoim wyglądem. Jej wysokość to 454 metry nad poziomem morza, a jej widok z daleka przyciąga wzrok i intryguje. Muszę przyznać, że wygląd skały i samotne położenie wśród pól zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. To kolejne fajne miejsce w samym sercu Jury, które dodało niezapomnianego akcentu do mojej wycieczki. Moja wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej była pełna niezapomnianych chwil i odkryć. Od majestatycznych zamków, pałaców i malowniczych formacji skalnych po spokojne zachody słońca. Każde miejsce miało coś wyjątkowego do zaoferowania. Zachęcam was, abyście sami odkryli uroki Jury, szczególnie północnej. Niezależnie od pory roku zawsze znajdziecie tu coś dla siebie, a jeśli podobał wam się ten film, zostawcie suba, lajka i komentarz. Wasze wsparcie naprawdę się liczy. A, i najważniejsze, nie siedźcie w domu, tylko przyjedźcie na Jurę. Ciao!